Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zrobiłem podgrzewane manetki do roweru, jakie popełniłem błędy podczas budowy oraz dlaczego według mnie to nie ma sensu. Zacznijmy od najważniejszego elementu w tym projekcie, czyli drutu oporowego. Występuje on w różnych grubościach. Wraz ze zmianą średnicy zmienia się też rezystancja, a to oznacza, że przy danym napięciu ten sam odcinek drutu wydzieli inną ilość ciepła. Ja miałem ten komfort, że posiadałem kilka grubości na stanie, bo kilka miesięcy wcześniej budowałem maszynę do cięcia styropianu. Może niedługo pojawi się o niej film. Przejdźmy do budowy. Rdzeń wydrukowałem z PET-u i nawinąłem na niego drut oporowy. Na całość nałożyłem gołą osłonę, którą wydrukowałem z TPU. Na wewnętrznych stronach zaprojektowałem miejsce do wkręcenia śrub, żeby manetka trzymała się solidnie kierownicy. To był właśnie pierwszy błąd, ponieważ rdzeń z PET-u trzymał się bardzo dobrze, a rozmiar tego kołnierza powodował, że nie mogłem zmieniać biegów. Podpatrzyłem specyfikacje oryginalnych manetek dla motocykli i tam maksymalna moc to okolice 60 W łącznie. Ja dobrałem grubość drutu oraz ilość zwojów tak, żeby na każdej stronie mieć pobór prądu w okolicach 1 A, co daje nam 24 W łącznie. Mniej o ponad połowę, no ale prędkości też są dużo mniejsze oraz musimy patrzeć na płynność akumulatora. Wróciłem więc do projektowania. Usunąłem mocowania na śruby, zmniejszyłem grubość manetki i poprowadziłem przewód zasilający wewnątrz rdzenia, a nie jak wcześniej po zewnątrz. Dzięki temu nie musiałem stosować izolowanego przewodu i mogłem zaoszczędzić kilka dodatkowych milimetrów. Drugim błędem było zamocowanie układu regulującego temperaturę. Manetki motocyklowe dostępne na rynku mają zwykle regulację stopniową, a ja chciałem mieć płynną. Zamontowałem więc termostat, gdzie mogłem regulować temperaturę co 1/10 stopnia. W czym więc problem? Ano w tym, że temperatury, jakie pokazywał czujnik, mocno zależały od ułożenia dłoni na kierownicy. Jeżeli czujnik został przykryty, pokazywał wyższą wartość. Jeżeli zostawiałem rower, żeby się dogrzały manetki przed wyjazdem, to nieizolowany czujnik pokazywał niższą temperaturę niż realnie. A dlaczego takie manetki to zły pomysł? Ponieważ trzeba zapomnieć o jeździe bez rękawiczek. Dla jednych to oczywiste, no dla mnie niestety nie było. Testowałem to przy -5 stopniach, ustawiłem temperaturę na 20 stopni i po kilku minutach jazdy poczułem duży ból w kościach. Różnica 25 stopni między wewnętrzną a zewnętrzną stroną dłoni powodowała uczucie, jakby kości wewnątrz dłoni się rozrywały. Żeby ten efekt zniwelować, musiałem więc zakładać grube rękawice. A na rowerze cały czas się ruszamy, więc podgrzewanie jest tak średnio potrzebne.